20:30. Wchodzę na szlak. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jest 4:20 i właśnie chodzimy na wschód słońca, które się już przydarło przez górkę tutaj. 4:40, 5 km za mną, 7 przede mną do chatki, z której powinien być już widoczek na lodowiec. I stamtąd jeszcze parę kilometrów, żeby obejść ten lodowiec górą. Jak na razie jest pięknie. Dolinka za nami. A przed nami piękna grań. Skopana chmurami. Jest 20 czerwca, 4:54. Słońce już dosyć wysoko na horyzoncie. I co prawda tutaj na tej wysokości geograficznej jeszcze trochę brakuje do bieguna południowego, przepraszam, do koła podbiegunowego, ale jest już na tyle wysoko, że słońce zachodzi gdzieś w okolicach 23. Wstaje. No, mnie dzisiaj spotkało słońce o 4:20, ale to dlatego, że musiało się przez niemałą grań przebić jeszcze. Myślę, że też koło 3 wstaje słońce, a te 4 godziny, kiedy słońce jest poniżej horyzontu, jest ono na tyle nisko, że niebo przez całą noc wygląda, jakby było tuż po zachodzie albo tuż przed wschodem. Jest to coś pięknego. Może nie służy to najlepiej spaniu, jak jest tak jasno, ale widoczki przy takim świetle są nieziemskie i tak przez wiele, wiele godzin w ciągu dnia. 28 km za mną, 4 km. Stada reniferów przede mną. Mam nadzieję, że ich za bardzo nie spłoszę. Jest godzina 5:44. Niestety, ale pojawiła się tutaj chmurka. Mam nadzieję, że ją zaraz przewieje. No ale nie ma co narzekać, bo nie ma na co.
STF, czyli Swedish Tourist Association, jest organizacją promującą naturę i kulturę, dostęp do nich i dbanie, aby przyszłe pokolenia również mogły doświadczyć w niezmienionym stanie. Na wielu szwedzkich szlakach można spotkać bazy STF, w których, tak jak tutaj, można wykupić nocleg czy kupić coś do jedzenia i picia. Zdarza się, że takie bazy mają w swojej ofercie również sauny, z której można skorzystać po całym dniu chodzenia. Osobiście jeszcze nie miałem okazji, ale mam nadzieję, że kiedyś się uda, bo mało rzeczy tak pozytywnie wpływa na zmęczenie jak sauna i kąpiel w lodowatym górskim strumieniu. Myślę, że STF można porównać do naszego PTTK i podobnie jak u nas są zniżki na noclegi dla członków stowarzyszenia, dlatego jeśli się planuje spędzać nocne podczas schronów, to warto się zainteresować, czym jest zostać członkiem STF przed wyruszeniem w drogę.
Końcóweczka zejścia. Spróbujemy sobie kawałek przejechać. Miejmy nadzieję, że uda się na nogach, a nie na dupie. Ale na dupie też spoko. Nie byłoby sobie tego głupiego ryja nie wypalić. O, kupy reniferu. I powrót do bazy, a później jeszcze 12 km do parkingu i wycieczka skończona. Zejście do dolinki, z której startowałem. Jeszcze muszę ją całą przejść, tam wzdłuż jeziora i kawałek za jeziorem będzie parking. Myślę, że jeszcze gdzieś tak z 5 km zostało. Jest godzina 14:12. Gdzieś na 15:30 powinno się udać i to by znaczyło, że wycieczka wyjdzie około 12 godzin. Jest godzina 15:18, czyli trasa wyniosła 12 godzin bez 12 minut. Z czego gdzieś 9 godzin to było chodzenie. 9? 10 może. Niestety nie mam nic, co by mi mierzyło aktywność. Ale dojście do chatek i z chatek to było 6 godzin. A podejście na górę i zejście z góry to było około 4 godzin. To było 10 wtedy. No jakieś 2 godziny na spoczynku. Ogólnie bardzo polecam traskę, jakby komuś kiedyś zdarzyło się być w okolicy, bo jest fenomenalna.